Dziś zapraszam na domki świąteczne z uroczymi drzwiami. Można je ozdobić na dwa sposoby. Dla zapracowanych przyklejamy i gotowe i wersja dla tych, co mają trochę więcej czasu, czyli wersja 3D. Na zdjęciach elementy 3D wyglądają słabo, ale na żywca i z bliska efekt jest naprawdę fajny. Domki są zrobione z MDF-u, to jest ich wersja stojąca. Jeżeli ktoś lubi zawieszki, to mamy w sklepie taką wersję do powieszenia na ścianie. Powierzchnia jest śliska, dlatego najpierw maluję ją primerem, a potem białą farbą akrylową. Jeżeli podkładu nie macie, to 2 razy położony akryl też daje radę. Papier ryżowy i przepiękne drzwi od Dekomanii. Możemy po prostu przykleić, one zawsze wyglądają pięknie, albo robimy wersję 3D. Nożykiem precyzyjnym wycinam z papieru te elementy, które później będą wypukłe. Można oczywiście wyciąć więcej elementów, ale ja się nie chciałam przemęczyć i z obu rysunków wycięłam tylko kilka. Wycięte elementy odkładam, a całą resztę papieru ryżowego przyklejam, normalnie jak zwykle, klejem do decoupage. Jak teraz patrzę na swoją pracę, to zrobiłam bez sensu, bo miałam wyciąć tą uroczą dziewczynkę, która stuka do drzwi. Niestety te przemyślenia naszły mnie dopiero wtedy, jak składałam film, więc lecimy dalej. Przyklejony i wysuszony papier na wszelki wypadek przeciągam jeden raz lakierem akrylowym matowym. A teraz przyda się jakaś dowolna glinka samoutwardzalna. Ja użyłam mojej ulubionej wersji, czyli glinki super lekkiej. Glinkę formuję w takie kształty, które zostały wycięte, a następnie przyklejam do powierzchni. Najlepiej jest, gdy kształty ulepione z glinki są odrobinę mniejsze od wyciętego elementu. A jeżeli nie będą mniejsze, to przylepiony papier ryżowy nie nakryje nam całej glinki i będą z boku białe prześwity. Ale jeżeli robimy zimową pracę i użyjemy śniegu, to nie będzie dla nas wielki problem. Glinkę przyklejam i suszę minimum 2 godziny. Do przyklejenia papieru ryżowego na glinkę używam jak zwykle kleju do decoupage. Papier ryżowy przyklejam dokładnie tak samo jak na każdą inną powierzchnię. Czyli smaruję glinkę, przykładam papier, wszystko od góry zaklejstrowuję klejem i nie mogę się doczekać, kiedy wreszcie wyschnie. A gdy wszystko jest już suche, na wszelki wypadek jeden raz całą pracę przeciągam lakierem akrylowym matowym. A teraz czas na upiększenia i maskowanie glinki, która wylazła nam spod papieru ryżowego. Zasada jest prosta, jeżeli glinka wychodzi od dołu, to szarą farbą akrylową maluję cień. A jeżeli biała glinka wychodzi z boku, to mogę dać albo cień, albo śnieg. Ale warto podjąć decyzję i tak się jej mniej więcej trzymać, czy z prawej strony dajemy cień, a z lewej śnieg, czy odwrotnie. Zanim wszystko zasypię śniegiem, dodam kilka czerwonych ozdóbek. Czerwony kolor bardzo ładnie pasuje do zimowych prac, a przy okazji je ożywia. Świetny efekt dają perełki w płynie albo konturówka, ale jeżeli nie macie, to zróbcie po prostu kropeczki czerwoną farbą i też będzie pięknie. Jeżeli coś ma mieć ładny punktowy połysk, to warto do tego zastosować lakier 3D. Ja zdecydowałam, że połysk będzie świetnie wyglądał na lampkach oraz okienkach. Na tym etapie domki składam. Jeszcze na wszelki wypadek wszystko sklejam klejem na gorąco i teraz mogę zabrać się za najbardziej pracochłonną rzecz w tym projekcie, czyli za dach. Jeżeli nie macie ochoty, to możecie dach po prostu obpaprać sztucznym śniegiem i będzie się prezentował fantastycznie. Ale jeżeli macie przynajmniej godzinę wolnego czasu, to można pokusić się o dachówki. Ja użyłam masę DAS, czyli najtańszą samoutwardzalną masę, którą mamy w sklepie. W taki nieskomplikowany sposób powstała falbanka, która ozdobi przód dachu. Ukulałam i wycięłam równe paseczki, a następnie zrobiłam wgłębienia serduszkiem. Oczywiście nie musi to być serduszko, ale przyda się jakieś urządzenie z dzióbkiem. Dłutkiem kulkowym wygniotłam dziurki i w tej chwili moja przednia falbanka prezentuje się tak. Dekarz by się bardzo zdziwił, ale to ma być ładne, a nie funkcjonalne. Górne dachówki powstały podobnie, czyli wycinam falbankę, ale zamiast dziurek linijką zrobiłam kreski. A teraz wszystko wystarczy przykleić do dachu, no i znowu musimy czekać, aż glinka wyschnie.
Suchą glinkę możemy dowolnie ozdabiać. Zaczynam od pomalowania dachu farbami akrylowymi i jak zwykle mieszam kilka kolorów, bo takie wymieszane kolory wyglądają lepiej. Eleganckie dachóweczki zawsze mają piękny połysk. I do ich nabłyszczenia ponownie użyłam lakieru 3D. Ostatnim elementem zdobienia będzie solidne ośnieżenie i oblodzenie domków. Pastę śniegową można nakładać czym się chce, a raczej czym jest wygodniej. Ja najczęściej używam szpatułki albo pędzelka. Mokry śnieg solidnie posypuję brokatem i teraz mogę już swobodnie przejść do oblodzeń. To jest zwykła foremka silikonowa. Na jej lewej stronie wyciskam klejem na gorąco sopelki. A gdy są jeszcze ciepłe i miękkie, posypuję je brokatem. Przygotowane do przyklejenia sopelki prezentują się tak. Teoretycznie można sopelki formować bezpośrednio na dachu, ale nie jest to według mnie dobry pomysł. Takie sopelki zazwyczaj wychodziły mi krzywo i wcale nie były skierowane prostopadle do ziemi. Na koniec wszystko pochlapię białą farbą akrylową. Miejsca, w których nie chcę mieć kropeczek albo chcę ich mieć znacznie mniej, przykrywam i ostatecznie moje domki prezentują się tak. Myślę, że nie uda mi się pokazać w kamerze wszystkich wypukłości, które powstały w ramach efektu 3D, ale mam nadzieję, że widać, iż okienka się błyszczą. Listę produktów, które użyłam do zrobienia tych domków, znajdziecie w opisie filmu, czyli na dole. A ja wszystkim, którzy dotrwali do końca, dziękuję za uwagę i zapraszam do naszego sklepu oraz na inspirello.pl.